Witamy wszystkich bardzo serdecznie na kanale Botna24. Witają Was Aleks, Leszek. siema. Dzisiaj znowu walczymy na dachu Bienia, najwyższy punkt w Częstochowie. I czym Panie Aleks będziemy dzisiaj pracować? No nie wiem, pewnie zrobimy kolejny czy punkt wielopunkt. Punkt wielopunkt zrobimy. O, fajnie. Tak jest. Pracujemy nową serią urządzeń od Ubiquiti, seria USP. Dzisiaj mamy ze sobą punkt dostępowy Wave AP. Nowa technologia zresztą Wave, tego jeszcze nie mieliśmy okazji, Panie Aleks, testować. Na jaką odległość się łączymy? Jak zwykle 4,5 km. Około 4 km. Do dzieła. To co, dzisiaj mamy Ubiquiti, nowa seria USP Wave AP. Akurat to urządzenie jest Wave AP Access Point. Jeszcze jest do tego klienty, czyli Wave Nano i Wave Long Range. Dokładnie. My będziemy pracowali, jak wspomnieliśmy, na odległości 4 km około, dlatego wystarczy nam w zupełności Wave Nano. A na jaką odległość w ogóle Wave Nano może? No właśnie, i to jest bardzo ciekawe pytanie, Panie Aleks, bo to wygląda tak. Jeśli będziemy pracowali Wave Nano, to możemy się łączyć na odległość do 5 km. Natomiast jak będziemy pracowali wersją LR, czyli Long Range, możemy się łączyć do 8 km. Super. Także nie jest źle. Pracujemy w paśmie 60 GHz, to jest bardzo istotne. To urządzenie ma również backup w postaci failovera na 5 GHz. Także jak na taką częstotliwość, to słuchajcie, no naprawdę mamy fajną odległość do zagospodarowania. Na pewno się nam uda to, jak za każdym razem, oczywiście. ale sprawdzimy w praniu. No to co, rozpakujemy i zobaczymy, co jest w pudełku. Tak jest. Ubiquiti naprawdę ma fajne pudełko teraz. Powiem, że w branży sieciowej oni prezentują się jak Apple, bo naprawdę ślicznie zapakowane. Zobaczcie, jak to wygląda. No przepiękne. Dobra, wyciągamy. O, jakie śliczne jest urządzenie. Generalnie oprócz urządzenia mamy tutaj zestawik w środku, w którym są uchwyty montażowe. Już go otwieramy. No, Ubiquiti naprawdę zaskakuje za każdym razem, słuchajcie. Zobaczcie, jak to wszystko jest pięknie spakowane i przygotowane. Masz rację, Aleks, jak najbardziej zgodzę się, że to jest segment jak Apple. Tak, jak najbardziej. Zapakowane fajnie. Oprócz tego to jest ładne, to jest po prostu bardzo ładne. Dobrze, to teraz tak, jak wiemy, co mamy w pudełku, to może opowiemy trochę jeszcze o urządzeniu, tak? Bo bardzo istotne jest to, że ten sprzęt został wyposażony w port SFP+ 10 gigabitów. I port Ethernet o prędkości 2,5 gigabita. Tak jest. Bardzo istotne. Co ważne, jeśli mamy podłączony moduł SFP, wówczas Ethernet służy tylko do zasilania urządzenia. Cóż więcej, no przede wszystkim to jest punkt dostępowy, szerokość wiązki 30 stopni, możliwość przesyłu sumarycznej prędkości to jest 5,4 gigabita. 5,4 gigabita, dokładnie, czyli 2,7 w jedną, 2,7 w drugą. To jest bardzo dużo. Ale Panie Leszku, powiedz proszę, bo czytałem, że to urządzenie ma Bluetootha. Po co Bluetooth w ogóle z tym urządzeniem? A właśnie, z uwagi na to, że możemy to urządzenie skonfigurować poprzez mobilną aplikację. Ubi nam takie rozwiązanie teraz dostarcza. Nazywa się to właśnie USP. Dzięki temu możemy bezpośrednio z telefonu w dowolnym miejscu skonfigurować każde urządzenie. To jest bardzo, bardzo praktyczne. A czy ma w ogóle wbudowany GPS? Oczywiście, ma wbudowany również GPS. To jest bardzo ważne, jeśli chodzi o synchronizację punktów dostępowych. No i cóż więcej, no, zabieramy się za robotę, zobaczymy, jak montujemy i działamy. Zaczynamy od montażu. Jak wcześniej mówiłem, że konstrukcja montażu nawet jest bardzo przemyślana, bardzo ładna. Trzeba przyznać, mega. Tak. Pa-bam! Gotowe. I teraz zostało tylko przekręcić. Mamy w zestawie imbusa, żeby później to można było Dowizować antenę. Dokładnie. Trzeba przyznać, że Ubi o wszystkim pamiętało i nawet nam dali po prostu imbus, żeby nie trzeba było się motać na dachu. Także jest to bezcenne, to trzeba przyznać. No cóż, działamy dalej. Zobaczcie, jakie to wszystko ładne w ogóle jest, nie? Wszystko w zestawie. No i co? Po prostu montujemy, nie? Zakręcamy, montujemy. Nakręteczka. Cyk, gotowe. Idziemy do maszt. Tak jest. Zakładamy.
No i teraz zostało kluczykiem dokręcić. Tak jest. 13, proszę bardzo. Tylko oczywiście celujemy w stronę watę. Słuchajcie, nawet trytka jest w zestawie, rozumiecie? Wizujemy teraz antenę, żeby precyzyjnie ją ustawić. Pamiętajmy, że to jest 30 stopni, więc musimy się zmieścić, żeby złapać sygnał z drugiej strony później. Dlatego Alex teraz dokręcił antenę, ustawił ją prawidłowo w stronę drugiej lokalizacji. I zaraz podłączamy, konfigurujemy. Zamontowaliśmy antenę. Następne co robimy? Podpinamy kable. Tak jest, podpinamy kable, żeby ją zasilić przede wszystkim. Mamy do dyspozycji, jak wspomnieliśmy, port 2,5 giga. 2,5 gigabita, dokładnie. Podpinamy. Zasilacz w zestawie 24 V. Czy 48. Można i tak zasilać No, ile tą pamiętam, antenę. Tak. Tak, możemy i tak zasilać. Natomiast Ten zasilacz. ten ma akurat 48,065 A. Podłączamy do portu PoE. Co jest ważne, że zasilacz też ma port 2,5 giga, więc on nie będzie wąskim gardłem. Tak jest. Podłączamy zasilanie. Następnie podłączamy port LAN. I wszystko wpinamy do MikroTika, ponieważ będziemy robić bandwidth testy. 760 GS, HEX-S w zupełności nam wystarczy do przeprowadzenia testów. Dzisiaj dla odmiany troszkę inaczej skonfigurujemy. Jak wcześniej wspominaliśmy, nasze urządzenie ma Bluetootha, akurat dlatego, żeby mogliśmy skonfigurować przez aplikację mobilną. USB Mobile się nazywa dokładnie. Dlatego dzisiaj spróbujemy przez niej skonfigurować i zobaczycie też w rogu w jakimś nagrywaniu mojego ekranu i zobaczycie, jak to jest łatwo naprawdę. Jedziemy. Otwieramy aplikację USB. Od razu znajduje się nasze urządzenie, które za moim... Świetnie ta apka działa. Tak. Klikamy Setup i czekamy. Połączone. No to co, utworzymy sobie nowy punkt Access Point. Tak. Wpiszemy go nazwę. Jaką nazwę wpiszemy? Wpiszemy sobie BAT24. Dobra. Ubiquiti Wave AP. Dobrze, to piszemy. Trzeba przyznać, że ta aplikacja naprawdę robi robotę, słuchajcie. Bardzo to upraszcza życie przede wszystkim. Czasami jak nie ma się laptopa ze sobą, no to wyciągamy telefon, bach, przeklikane. Telefon działa. to zwykle jest przy sobie, tak? No, telefon masz przy sobie przeważnie, nie? Słusznie. Dobra. Na razie to zrobimy... Na sztywny adres IP. Dokładnie. Tu my wpisujemy 10.10.0.10. 10.0010 sobie zrobimy. Dobra. Maska się- zostaje. Tak, 24 będzie. Klikamy. Dobra. Jeszcze wymagany pewnie będzie gateway, nie? No, wpisujemy też 10.10.0.1. 10.001. OK. Dokładnie. Mamy. Zapisujemy. OK. Teraz trzeba chwilkę poczekać, żeby to zapisało. Się zapisało, Tak. właśnie. Ale to zajmuje dosłownie chwilkę, słuchajcie, zaraz zobaczcie, w jak krótkim czasie w ogóle skonfigurowaliśmy ten punkt dostępowy. OK, LEDy już świecą, że jest włączony, OK, że czeka na linka. OK, teraz lecimy dalej. Dobra, to my sobie zapisujemy. Aha, Tak jest, bo to jest password. password. Na pewno będziemy musieli zmienić sobie network name. Ale zapisujemy to. Dobra, skonfigurowany. Dobra. Wchodzimy w konfigurację. W ogóle zobaczcie, jaki ten dashboard jest przejrzysty, kurczę, to naprawdę Tak. rewelacja. Szczegółowa konfiguracja od razu na wierzchu, Nie ma internetu. No tak, nie jesteśmy bo podłączeni nie do jesteśmy jeszcze internetu. podłączeni do internetu. Tak. OK. I co tutaj mamy? Adres IP, MAC, Trip Bridge. No to teraz sobie zmienimy jeszcze SSID, żebyśmy sobie ustawili coś w eterze. Dobra, wchodzimy w konfigurację i widzimy tu SSID, który jest domyślnie wpisany. Ale my zmienimy na swoje SSID. Oczywiście. Jakie teraz piszemy? No oczywiście BAT24. Wpisujemy. Ubiquiti Wave AP. Dobra. Jakie hasło wpiszemy? BAT na 1, 2, 3, 4, 5? Dla testów nam starczy. Tak jest. Dobra, klikamy. Oczywiście to zmienimy, nie? Żeby nie było przy publikacji, że będziecie znali nasze hasło. Dobrze, co to mamy dalej? Save. Backup na 5 giga. Możemy sobie ustawić na 40 MHz. Dobra, klikamy. Wprawdzie pracujemy na 60. Ustalmy, nie? OK, 40. MHz. No z kanałem trochę wyżej polecimy, nie? Tak, bo tu jak
Ja myślę, że teraz jest 5, szumy bardzo. 5,50 może być. 5,50 będzie dobrze. Okej. No i teraz mamy tu jeszcze tą opcję Wave AI i to jest właśnie ta nowość w Ubiquiti. My posłużymy się automatem. Zobaczymy, jak to będzie działało. W razie W możemy sobie to jeszcze przekonfigurować, jak będziemy po drugiej stronie. No i co? Device Name Network Wireless, Country Poland. Taram! I to wszystko, słuchajcie, Zapisujemy? zapisujemy i działa. Dobra, No to co? Mamy to w takim razie. To co, panie Aleks? Tu mamy skonfigurowany już punkt dostępowy Ja myślę, że zamykamy i jedziemy na i batę. jedziemy na batę. To co, panie Aleks? Dach batny. Jesteśmy tu. Tak jest, nasza Za piękna nami siedziba. kratowniczka. Mamy tutaj punkt kliencki. USB Wave Nano. Akurat może być do 5 km link zestawiony na niej. Jeżeli chcecie więcej, to musicie kupić Long range. long range, dokładnie. Dla nas to jak najbardziej wystarczy, ponieważ będziemy podłączali się na około 4 km. Tak? Dokładnie, tak. 3,5-4 km. Około tego. Tak formalnie. 60 GHz? Failover backup na 5 GHz. Tak jest. To totalna przepustowość 2 gigabity. Port Ethernet na 1 gigabit. GPS. Bluetooth takoż. Lecimy. Zobaczymy, co mamy w środku. Oczywiście Ubi zadbało, żeby to było bardzo estetycznie, tak samo jak w przypadku Wave AP. Bardzo fajnie, delikatnie ułożone, żeby to się w transporcie nie zniszczyło. Nasz punkt kliencki Wave Nano. Dobrze, panie Aleks, ale w tym wszystkim najbardziej mnie ciekawi jedno. Co to jest? Panie Leszko, to jest akurat urządzenie do wizowania naszego klienckiego punktu. Podobnie jak robiliśmy z Airfiberem. Chyba Dokładnie, nie? dokładnie tak było. Bardzo nam to wtedy, słuchajcie, pomogło, dlatego w tym przypadku również to nam będzie niezbędne. Również w zestawie mamy zasilacz 48 V. Tak jest. Zasilacz PoE na 1 gigabit. Co jeszcze mamy? Oczywiście mamy też komplet uchwytów. Tutaj mamy taką piękną poziomicę. Imbusik będzie potrzebny do wizowania. Główny uchwycik do samego klienckiego punktu. I co jeszcze? I opaska mocująca. Dobrze, no to co? W takim razie zabieramy się do montażu anteny. Montujemy. Skręcamy antenę, wieszamy na kratownicy, zobaczymy jak wyjdzie. Bam! W takim razie montujemy Aleks na kratownicy. Proszę bardzo, klient dla pana. Dziękuję ślicznie. Na razie to będziemy montować na trytki. Tak. W zestawie jest akurat wszystko dla montowania, ale dzisiaj zamontujemy na trytki, bo musimy Potrzebujemy tylko na chwilę to po prostu tego, potestować nie? dokładnie. Natomiast jak będziecie to montować, pamiętajcie proszę o tej opasce, żeby to było solidnie zamontowane. To radio jest bardzo czułe, to jest 60 GHz, także używajmy sprzętu, który dał nam dystrybutor. Dobra, poproszę jeszcze jedną tryteczkę. Proszę bardzo. Okej. Antenę mamy zamontowaną. To co, panie Leszko, ja chciałbym zrobić najpierw wstępne wizowanie. Słusznie, słusznie. Akurat mamy dla tego specjalne urządzenie. Ba-bam! Proszę bardzo. Dziękuję. Montujemy to z boku, tak? Tak. Okej. Jest dwie opcje, albo z prawej strony, albo z lewej Z lewej. W przypadku Airfibera było chyba od góry, z tego co Tak, pamiętam, tak? dokładnie. No i teraz wizujemy akurat W kierunku bienia. dokładnie. No. Oczywiście później sobie to jeszcze poustawiamy tak bardziej szczegółowo. Ale tak wstępnie chcemy sobie ją wycelować, żeby nam się po prostu anteny połączyły. Te anteny są bardzo czułe, słuchajcie. Delikatny ruch wprowadzasz dużą zmianę, także musimy bardzo precyzyjnie i delikatnie ustawiać to wszystko, tak jak właśnie to Aleks robi. Potem oczywiście, jak anteny nam się pospinają, precyzyjnie sobie to ustawimy. Czas na podłączenie. Tak jest. Teraz podłączamy. Standardowo w zestawie mamy zasilacz PoE 48V. Podłączamy zasilanie. Następnie podłączamy port PoE. Spinamy cały segment sieci. Gotowe. No to włączamy. Włączamy aplikację USB. Od razu ona znajduje nasze urządzenie. Tak jest. Wave Nano. Klikamy Setup. I musimy poczekać chwilkę, po prostu, żeby ono się spięło. Już widzimy nasz access point.
którego jest cała konfiguracja i po prostu klikamy. Czyli to, co jest po drugiej stronie, na wieżowcu bienia, nie? Dokładnie. Klikamy Quick Setup. Quick Setup, lecimy. Dobra. Dobra. Nazwa naszego urządzenia. Piszemy Batna 24, oczywiście. Batna! 24, Wave Nano. Dobrze. Tryb bridge. Trip Bridge, dokładnie. Adresy sobie ustawimy. Adresy my na sztywno ustawimy, bo tam my też ustawili na sztywno, więc Tak jest. Tu idziemy z tej samej podklasy, 10.00. 10.0.0 11. 11 lecimy, kolejny. Dobra, maska taka. Gateway jeszcze? I to i musimy też ustawić, to będzie 10.0.0.1. Tak jest. Bach. I skończymy konfigurację. I lecimy. Troszeczkę musimy poczekać, żeby to się wgrało po prostu. Tak jest. Nasza To konfiguracja. jest, słuchajcie, kwestia czasu, po prostu krótka piłka, aplikacja jest bardzo wdzięczna. No gdyby nie to, no słuchajcie, no pada deszcz, wali żabami z nieba, także mamy telefon, nie musimy się rozkładać z laptopem, z kablami i tak dalej. Bardzo, bardzo wdzięczne, panie Aleks. Bardzo przyspieszy po prostu. I bardzo przyspiesza całą procedurę Oczywiście. konfiguracji, jasne. Troszkę czekamy, to jest taki ładny pasek postępu na dole, który nas informuje po prostu, ile czasu nam zostało jeszcze do sfinalizowania całej konfiguracji. Słuchajcie, my anteny sobie wcześniej dowizowaliśmy, także na odległości 4 km mamy minus 64 dBm. Yo, 60, słuchajcie. Klikamy Done. Tu Możesz zrobić screena, żeby to jest hasło zostawić. hasło do naszego urządzenia. Hasło sobie potem zmienimy, żeby proste, proste, nie? Next i już skończone. Setup complete, słuchajcie. Chodzimy na dół, tam nie pada, nie wieje, lecimy bandwidth testy, TCP, UDP, do zobaczenia. To co, jesteśmy na siedzibie Batny, w ciepełku, nareszcie, bo zaczął nam deszczyk padać. No i co, panie, jak zrobimy to, co tygryski lubią najbardziej? Ho, ho, ho. Robimy testy? Robimy testy. Dobra, ale teraz dawaj krok po kroku. Co my zrobiliśmy teraz? Podłączyliśmy nasze urządzenia, dalej kabel idzie Tak jest. do naszego pokoju od urządzenia, Dokładnie. od Nano Wave'a. Od NanoWave'a schodzi kabel tutaj do naszej siedziby. Przeciągnęliśmy sobie wszystko przez całą sieć. Mamy VLAN wyciągnięty Dokładnie. na naszym porcie. No i co, podpięliśmy póki co do laptopa. Tak. Natomiast to będzie pierwsza część testów, ponieważ druga część testów to będą testy oparte od naszego kochanego routerboarda. W naszym przypadku to jest Od mikrocika, tak. 760 IGS. Bardzo wdzięczne urządzenie. Na drugiej stronie my mamy też mikrocika. Tak jest. Dokładnie. Po drugiej stronie jest dokładnie takie samo urządzenie, czyli będą dwa etapy testów. Jeden test bezpośrednio między dwiema urządzeniami USB, Tak. Wave i Wave AP, a drugi teścik zrobimy sobie Między mikrocikami. pomiędzy mikrotikami. Bo Ubiquiti mogło coś podkręcić i pokazać swoje Oczywiście. statystyki, Ale mikrotik nigdy nie kłamie, bo Mietek jest kochany. więc spróbujemy na dwóch urządzeniach, dwoma linkami, nie linkami, jednym linkiem. Jednym linkiem, zgadza Dokładnie. się. Tak w ramach przypomnienia, pracujemy w częstotliwości 60 GHz, mamy opcję na failover na piątkę. Backup, piątka, Link zestawiliśmy na 3,5 km. 3,5 km. Startujemy. To co, działamy? Działamy. Okej, to Pierwsze co robimy, to wchodzimy po IP adresu, który my ustawiliśmy na nasze urządzenie, tak? tak jest. W naszym przypadku to jest 10.0010, to jest punkt dostępowy. Access point, czyli nasz. Tak jest. 10.0011 to jest nasza stacja kliencka Wave Nano. Którą mamy tu na górze. Tak jest. Tak formalnie, w ramach przypomnienia pracujemy pasmo 60 GHz, Backup na 5 GHz. backup na piątkę. Wyszliśmy bardzo wysoko, ponieważ mamy częstotliwość 68 000, 40 MHz. Szerokość kanału też grzejemy szeroko, bo można Na 160? 2160. Wow. Tak się da, bo 60 na to pozwala. No to co, słuchajcie, zaczynamy od testów zbudowanego narzędzia od Ubiquiti. Test. Tak? Tak jest. Speed test, zresztą to jest bardzo przejrzysty interfejs, od razu mamy do wyboru Station AP, Duplex, Receive albo Send. No co, no zaczniemy sobie od Transmit. A poproszę, przypomnij mi, ile klientów można podłączyć do naszego Access Point? Bardzo słuszna uwaga. Maksymalnie możemy podłączyć do 12 klientów na punkt dostępowy. To jest bardzo ważne z uwagi na to, że pojemność bazy nie będzie wystarczająca, żeby obsłużyć większą ilość klientów. To co, działamy? Próbujemy. Tak jest. No to co, najpierw robimy transmit między klientem a stacją. Start. Zobacz, jakie przejrzyste to w ogóle jest, kurczę, nie? Bardzo ładny interfejs. Tak. W tym Pingi już mamy. 0,73 milisekundy. Powiedzmy gigabit. No i mamy sufit, no słuchajcie, 900
60 megabitów na sekundę w 60. Jeszcze weźmy pod uwagę, panie Agles, że teraz pada deszcz. Tak. Jak schodziliśmy, to w tym momencie mamy opady i warunki na tą 60. Spodziewałem się, że uruchomi się failover na 5 giga, szczerze ci powiem. Ale zobacz jak idzie po prostu, jest normalny gigabit. tak jest, mamy gigabit bardzo ładnie. Teraz Dobra, sprawdzimy wtedy może w drugą stronę jeszcze w polecimy. drugą stronę, dobrze? Receive. No to bach. Lecimy. Mamy takie same pingi, małe naprawdę. 0,70 milisekundy w Milisekund, to ogóle. jest to. No mega. I też 1000. Sufit, słuchajcie. Gigabit zamknięty, perełka. Trzeba przyznać, że ta seria Wave sprawdza się. To trzeba przyznać, że Ubi stanęło na wysokości Super, zadania. naprawdę super. Taka prędkość i tak daleko są urządzenia. No właśnie, tym bardziej na 60, kurde, na 3,5 km. A pamiętajcie proszę, że możemy założyć opcję long range i mamy dystans do 8 km. Na 60 to naprawdę bardzo dużo. No Dobrze. i w dupleksie I w sprawdzimy. dupleksie sprawdzimy jeszcze, jak to grzeje. 0,63 milisekundy, no 5 mega. Jest super. No i grzeje to, słuchajcie, no grzeje, kurczę, no mamy Udało się. 780, na 600 capacity mamy w tym momencie 1,5 gigabita perełka. Słuchajcie. Super. No i co? Ja myślę, że przejdziemy od razu może do testów mikrosika. Tak, jestem jak najbardziej za. Tak formalnie. Mamy tutaj zbridżowane porty, Tak? adres IP z tej samej podklasy. No i co, no lecimy. TCP UDP w jedną, w drugą, zobaczymy jak to żnie. Super. Podłączamy się. Tak jest, przełączamy się z laptopa. Dokładnie. Podłączamy się do naszego urządzenia, czyli od Wave Nano idzie kabel do Mikrotika. Do Mikrotika, A z Mikrotika już my się podłączamy do naszego do naszego laptopa. Zgadza się. Mamy to, czyli klik. Pospinaliśmy sobie sieć teraz przez Mikrotika. Mikrotik jest kochany takich testów. Zawsze był. Kto wie, to wie. Oczywiście zamiast Mikrotika może być dowolny switch, switch z Cisco, switch z Extralinka. Oczywiście, jak że najbardziej. I mogą być podłączone z 5, 20, 30 klientów. Jasne, że tak. My sobie troszkę upraszczamy życie, ponieważ platforma Routerboard ma wbudowane coś takiego jak Mikrotik Bandwidth Test, które nam bardzo pomaga w jakichkolwiek testach przepustowości. Jest to cholernie wiarygodne oprócz tego. Dlatego odpalamy Winboxa, logujemy się na naszego Mikrotika. A teraz powiedz, na jaki Mikrotik my się logujemy? Na ten, czy na który jest Zalogowałem się teraz na ten Mikrotik. Dobrze. I będziemy sobie wysyłali pakiety ICMP, czyli będziemy pingować drugą stronę, czyli tamtego Mikrotika. No i będziemy wykonywali transmisję w protokole TCP/UDP bezpośrednio już między tymi dwoma Mikrotikami. Czyli przelatujemy przez wszystkie urządzenia Ubiquiti, kończymy, zaczynamy od Mikrotika, kończymy na Mikrotiku. I widzimy naprawdę jaka jest prędkość w tym linku. Dobrze. Podłączamy się. Podłączamy się, to od razu sobie przejdźmy tak. Tools, weźmiemy sobie Bandwidth Test. Tak jest. Odpalimy sobie też jakieś ICMP, ponieważ Mikrotik po drugiej stronie ma 10.00.51 adres. To sobie robimy pingę, tak? Tak jest, 10.00.51, żebyśmy widzieli jak to nam się zachowuje przy obciążeniu. No na razie perełka, no 1 milisekunda. Wow, 1 milisekunda, no naprawdę jest szybko. 60, nie? Wow. To musi grzać, no jak to mówią. No Okay. i zobaczymy jak te będą pingi, kiedy będziemy robić testy. Tak jest, właśnie po to sobie pingujemy, żeby zobaczyć przy obciążeniu, jak będzie zachowywała się nasza cała sieć. Ok, to teraz tak, wyciągniemy sobie jeszcze tylko okienko z interfejsami, żebyśmy naprawdę widzieli, że ten ruch nam idzie tak jak trzeba. Tutaj sobie cykniemy tak. Na jakim teraz jesteśmy interfejsie? Znaczy tu jest generalnie bridge zrobiony, czyli wszystkie porty, czyli bridge to znaczy, że ten router board jest jednym takim dużym jakby portem z nadanym adresem IP, mówiąc krótko. Czyli cały ruch przelatuje przez niego, przez wszystkie porty. Router board nic nie ingeruje. No to co, lecimy. Czyli tak, wpisujemy adres 10.00.51 drugiego naszego Mikrotika. Drugiego naszego Mikrotika. 5.1, tak. To co, UDP? Protokół UDP. Zaczynamy od niego. Protokół UDP, kierunek receive, startujemy. Bach. Connecting, running. No nie, no sufit, słuchajcie, no 970, 980 megabitów. Ubi nam nie kłamał, normalnie pokazało taką samą prędkość. A zwróć uwagę na czasy jeszcze. Słuchajcie, 10 milisekund. mamy prawie gigabit przy 10 milisekundach w ogóle i pada jeszcze deszcz. Super. Perełka, naprawdę.
To co, lecimy teraz jeszcze w drugą stronę. No, spróbujemy. Czyli teraz był receive, to zrobimy sobie send. Oczywiście dalej w UDP polecimy. Zaraz sprawdzimy TCP, nie? Na tym nam najbardziej zależy. No i Druga strona, no sufit. Też gigabit, no. super. No robi to robotę, nie? Naprawdę robię robotę. Jeśli chodzi o to rozwiązanie Wave, to jest jedno chyba z takich... kojarzysz jakieś rozwiązanie, które by na taki dystans pozwalało osiągnąć taką przepustowość w 60? No, 60 to... W 60 słabo właśnie, nie? Ostatnio robiliśmy testy z Mimozy, było dość ciekawe też. Obejrzyjcie nasz film na YouTube. Właśnie, obejrzyjcie nasz film, to fajna publikacja to była. Też naprawdę dobre testy. Fajne testy, fajnie to wyszło, jak najbardziej. No dobra, no to co? Mamy też send, spróbujemy jeszcze sobie zrobić w dwie strony w protokole UDP, jak to wyjdzie. Lecimy. 600 na 600, 800 na 600, 900 na 600. Trochę spadło coś, Trochę spadło. No ale summa summarum Tak. Mamy ponad gigabit po prostu, nie? Dokładnie. To samo pokazywało nam UBI. Dobra, niech trochę szarpie, bo powiem ci, jakby taki sufit cały czas był, to nie mało wiarygodne. Bo to też jest taka trochę zła. Dobrze, no to co? Mamy UDP. Sprawdzamy. Nas najbardziej chyba TCP interesuje, co? Dokładnie, dawaj spróbujemy. No i zobaczymy, co będzie z tego. Tutaj już pakiety są weryfikowane, słuchajcie, bo jeśli chodzi... No ja myślę, że trochę spadnie prędkość, ale... Musi. Ale zobaczymy, prawda? No. Jeśli chodzi o UDP, no to generalnie żaden pakiet nie jest weryfikowany, bez żadnych potwierdzeń te pakiety lecą, dlatego nam zależy na transmisji TCP, ponieważ ona bardziej odzwierciedla pracę w normalnym środowisku w sieci komputerowej. Dobrze, to co? Mamy TCP, lecimy protokół receive, start. Spadło, bo spadło, ale tak, panie Alex, 600 megabitów. To jest naprawdę dużo. Przy czasach 5 milisekund w ogóle, nie? No to robi robotę, słuchajcie. Naprawdę ja osobiście jestem pod wrażeniem, ponieważ no, punkt dostępowy, no widzieliście, że to jest takie pudełeczko, słuchajcie, w ogóle. Do 12 klientów może Do 12 klientów. Nasz access point. Coś się nam jeszcze przypomniało. A propos wizowania, jak z Aleksem wizowaliśmy to wyobraźcie sobie, że dowizować punkt kliencki po naszej stronie to jest jedno, ale bardzo czuły jest punkt dostępowy. Też. A co jest ciekawe, w aplikacji jest narzędzie, które nam daje możliwość po prostu dowizować to urządzenie. Włączamy dowizowanie, wizujemy i słyszymy w telefonie dzwon, który nam pokazuje Im lepszy link jest, w którą stronę trzeba przesunąć po prostu antenę, żeby uzyskać jak najlepsze capacity. Bardzo wdzięczny, jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju instalacje i w ogóle instalatorów, no to upraszczamy życie. No. Wchodzi monter na dach wieżowca z telefonem. Teraz nie musimy ze sobą brać laptopa, nie wiem, jakieś jeszcze urządzenia po prostu. Klucz 13, imbus, telefon przejemy. Zwykle przy sobie i mamy to. Dokładnie. Dobrze, wracając do tematu, słuchajcie, pięknie nam się utrzymuje 650 megabitów w protokole TCP. Pingi super, no maksymalnie 10 milisekund mieliśmy. Też widzicie to wszystko na ekranie tutaj. To co, polecimy sobie w TCP też opcję send. Start, lecimy. No 700, no kurde. No ja jestem pod wrażeniem osobiście. No jeśli chodzi o takie środowisko, tym bardziej... Zobacz jak równiutko idą po prostu. I pingi idą i równiutko jest przesyłanie danych. No słuchajcie, no 700 megabitów przy kurde czasach 5-6 milisekund na odległości 3,5 km w 60. No to doczekaliśmy się pięknej chwili, że taki sprzęt w końcu mamy, drodzy Państwo, no. Dobrze, zobaczmy jeszcze w dwie strony, jak to idzie. Naprawdę, takie testy to z uśmiechem, bo no bardzo wdzięczne te urządzenia są. Teraz TCP w dwie strony jednocześnie, tak? 180 na 180. No dobrze, no trochę obciążenia musi być, no. Ale równiutko idzie. Super. Czasy oczywiście 7, 6, 5 milisekund. No jak dla mnie to piona, chłopie, no bo to pięknie wyszło, słuchajcie. Udało się to, UBI stanęło naprawdę na wysokości zadania. Pamiętamy, seria UISP Wave, to jest coś nowego. No i cóż, no słuchajcie, kolejne teksty z sukcesem. Zapraszamy na kolejne publikacje. Subskrybujcie nasz kanał, żebyście wszystko wiedzieli, co się dzieje. Na naszą stronę Batnet24 mamy też artykuły bardzo dobre. Jasne. Który pisze Leszek. Alex. Do zobaczenia w kolejnej publikacji. Batna pozdrawia. Hej!